Cześć, ja nazywam się Jakub Szyner i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania, obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, najbardziej lubię robić odcinki, rozwiązywać problemy, które ktoś mi zadał. No jeden z klientów powiedział mi, że chyba na Heinie albo na Simmeriku miał taki patent, że jak próbował wywołać narzędzie spoza magazynu, jakieś takie zewnętrzne, no to maszyna sama podjeżdżała, żeby to narzędzie założyć ręcznie, a po obróbce sama mówiła, żeby je odebrać ręcznie. No i zapytał się, czy jest coś takiego na hasie. Powiedziałem, co do zasady nie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to napisać, bo jak wiecie, hasa można dopasować do swoich potrzeb. No i właśnie dzisiaj to sobie napiszemy, więc zapraszam do oglądania. Moja VF1 mieści 20 narzędzi w magazynie, przy czym 20 jest tak naprawdę sonda, więc mam 19 narzędzi. No i teraz, tak jak wspomniałem w intrze, co jeżeli chciałbym założyć więcej narzędzi albo narzędzia, które w magazynie po prostu się nie mieszczą, są za duże, za długie, za ciężkie. Jest wiele sytuacji, w których narzędzie może nie wejść, albo się boję je zostawiać w magazynie because something, albo na przykład mam jedno narzędzie, które często przekładam między wieloma maszynami i nie chciałbym go mieć w żadnym magazynie, żeby w trakcie pracy maszyny można je było dalej wygodnie użyć. No to co? Zobaczmy to sobie. Zacznę od wyłączenia settingu 23, bo będę musiał używać programu 9000 i niestety wyłączę sobie uzgodnienie kodu HIT. Na nowych hasach tak naprawdę już nie musimy pisać G43, więc to też jest prosta sprawa, bo on sam będzie wczytywał, więc mogę po prostu w większości narzędzi to pominąć. No i teraz przygotowałem sobie taki program, który sobie skopiuję od razu do folderu 9000. Dostęp 23, nie mam dostępu dalej. 23, nie wyłączyłem, mój błąd. Kopiujemy się do memory 9000 i zobaczmy sobie ten program. Ten program zaczyna się od limitu antycypacji, to jest jasne, a później lecimy ze sprawdzeniem. Po pierwsze, czy ustawiona jest flaga na zmiennej 666. No nie przejdziemy sobie za chwilę. Jeżeli wybrany numer narzędzia 4120 to jest ostatni wywołany kod T, jest mniejszy lub równy 100, to idź do 3, a 3 to jest normalna procedura zmiany na narzędzie takie, jak było wywołane T z M16, który jest odpowiednikiem M6, wyłączenie limitu antycypacji i powrót do głównego programu. Jeżeli natomiast pusta linia niepotrzebna, wybrany numer narzędzia jest większy niż 100, to idziemy do linii 4, w której to zmieniamy narzędzie na 31, u mnie to będzie narzędzie 19, bo cykl był pisany pod innego klienta, ustawiamy flagę ręcznego narzędzia i wywołujemy M00 jako wsadź narzędzie. Jeżeli natomiast będę chciał teraz to narzędzie oddać, to flaga, która na początku jest sprawdzana, równa się 1, co oznacza, że od razu maszyna pójdzie do linii numer 2, która jest rozładunek narzędzia. Usuwa flagę, podjeżdża do góry, wyłącza limit antycypacji, każe wyjąć narzędzie i wraca z powrotem do 1, czyli do podobnego procesu sprawdzenia, czy będzie teraz narzędzie z grupy 100, czy nie z grupy 100. No i teoretycznie wszystko powinno działać, więc ja teraz się wycofam z folderu 9000, wybiorę dowolny inny program jako aktywny, wyłączę setting 23, żeby mi to nic nie zablokowało i popatrzmy, jak teraz ustawić to, żeby maszyna wiedziała, że mamy nowe M6. Zrobimy to w settingach w kodach aliasa i pierwsze macro call 9000 ustawię po prostu na 6. W ten sposób usuwam kod M6 z maszyny, tworząc nowy kod M6. No i teraz troszeczkę się przestawimy. Zacznę od wywołania narzędzia T1 M6. Maszyna zrobiła normalną zmianę, tak jak powinna. Teraz wywołam narzędzie T101 M6. Maszyna przyjęła narzędzie 19, które jest moim narzędziem takim roboczym, przejściowym, a na panelu pojawiła się informacja wsadź narzędzie. No to skoro mam teraz wsadzić narzędzie, to mogę to oczywiście szybciutko zrobić. Wezmę jakieś narzędzie, które powiedzmy, że się do magazynu nie mieści albo nie chcę go tam wsadzać. Niechaj to będzie taki wynalazek. I zaakceptuję to oczywiście zielonym. Maszyna zakończyła cykl. No to teraz co, jeżeli będę chciał wyładować to narzędzie? Spróbujmy wybrać narzędzie na przykład T8 M6. Wszystko rozpocznie się od procedury
Wyjmij narzędzie. Maszyna mówi, żebym narzędzie wyjął, dlatego że ma narzędzie spoza magazynu. Wyjmuję narzędzie, puszczam dalej. I maszyna poprawnie przyjmuje narzędzie o danym numerze. OK? To wróćmy jeszcze raz do narzędzia ponadgabarytowego, czyli wywołam 101, co spowoduje na maszynie wybór narzędzia 19 jako moje narzędzie robocze przejściowe puste. Mam komunikat wsadź narzędzie. Załóżmy, że teraz akceptuję, on sobie popracował wszystko, co miał sobie popracował, ale na przykład chcę wybrać kolejne narzędzie spoza magazynu. Dajmy na to 102. On każe mi wyjąć narzędzie. Po czym każe mi wsadzić narzędzie to 102. Zakręciłem wrzecionem za bardzo i musi dojść do końca, żeby zaakceptował. Jak wrzeciono się kręci, to nie pójdzie dalej. OK, jak teraz sobie poradzić z kodami H i D w G43? Najprościej, moim zdaniem, zamiast pisać G43H102 i się zastanawiać, czy się zgodzi i D102, po prostu użyć jeszcze raz tego samego, co mieliśmy w programie 9000, czyli przypominam, że zmiennej numer 4120. Nie widzicie tego. Zmiennej numer 4120. Czyli w moim programie po prostu powiem H4120 i D4120. I możecie tak naprawdę podmienić swojego posta, tak żeby on zawsze wywoływał takie H i D 4120, bo ono zawsze będzie zgodne z ostatnim użytym T. A i po wszystkim oczywiście wyładujemy narzędzie specjalne, wywołując T1. Każe mi wyjąć narzędzie. I wybierze narzędzie T1, tak jak chciałem, zgodnie z programem. Dzięki śliczne za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Jest to rozwiązanie, jeżeli, tak jak wspomniałem wcześniej, potrzebujecie na przykład narzędzi, których nie zmieścicie do magazynu. Potrzebujecie narzędzia, które macie jedno, a jest często zakładane między różnymi maszynami i robicie jakąś tam obróbkę jednostkową, więc to nie jest problem, że operator musi założyć i zdjąć je ręcznie. Na upartego jak macie maszynę na przykład z 10-pozycyjnym magazynem, to możecie tak normalnie pracować, no tylko operator w miarę często będzie musiał to narzędzie przekładać, ale co do zasady w ten sposób każde narzędzie powyżej numeru 100 będzie traktowane jako narzędzie zakładane ręcznie i zdejmowane ręcznie po zakończeniu nim obróbki. Jeśli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy się też mogą z tego filmu nauczyć czegoś nowego. Jeżeli coś mu nie tak, napiszcie to w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC krok po kroku już za tydzień.